Pierwszym komendantem obozu był lekarz Infried Eberl, Austriak z pochodzenia, wcześniej związany jak wielu innych uczestników akcji Reinhardt z akcją eutanazyjną. Tam, można powiedzieć, przekraczał pierwszy Rubikon masowego mordowania niewinnych ludzi. No, ale Nabierał praktyki, uczył się, tak? Ale nie nauczył się wystarczająco dobrze, bo w pewnym momencie władze niemieckie stwierdziły, że trzeba efektywność machiny zagłady w Treblince poprawić. Drzwi do wagonów otworzyli Ukraińcy. Wokoło ustawili się SS-owcy z nachajkami w rękach. Wielu ludzi leżało bez ruchu na podłodze. Być może niektórzy z nich już nie żyli. Gdyby podróż trwała jeszcze pół dnia, liczba zmarłych byłaby znacznie większa. Zginęlibyśmy wszyscy z gorąca i braku powietrza. Jak się następnie dowiedziałem, do Treblinki przybywały transporty, z których wyładowywano same już tylko trupy. Na rozkaz SS-manów Ukraińcy wskoczyli do wagonów i waląc nachajkami na lewo i prawo, wypędzili ludzi. Wyszliśmy z wagonów wymęczeni i wyczerpani. Pierwsze, co nam się rzuciło w oczy, to olbrzymia góra szmat. Serce niespokojnie zatłukło się w piersiach. Tyle szmat, a co się stało z ludźmi? W naszej pamięci odżyły nagle wszystkie koszmarne wieści o Lublinie, Kole, Turku. Powiedzieliśmy sobie, Żydzi niedobrze, to chyba już koniec. Poganiają nas, prędzej, prędzej. Przeszliśmy na ogrodzony plac, na którym stały dwa baraki. Niemiec wydał komendę: kobiety i dzieci na lewo, mężczyźni na prawo. Nam, mężczyznom, kazano usiąść na dworze pod prawym barakiem. Kobiety weszły do lewego baraku. Jak się później dowiedzieliśmy, kazano im natychmiast rozebrać się do naga i pognano przez lasek do budynku, w którym mieściła się komora gazowa. Już po upływie paru minut usłyszeliśmy stamtąd rozdzierające krzyki. Fragment relacji Jakuba Abrahama Krzepickiego, który zdołał uciec z Treblinki we wrześniu 1942 roku, zamieszczone w archiwum Ringelbluma. Mówiąc o ofiarach wśród mieszkańców Warszawy, zazwyczaj kojarzymy to z powstaniem warszawskim jako wielką hekatombą, która dotknęła setek tysięcy mieszkańców polskiej stolicy. Ale jesteśmy tu, w Treblince, na obszarze niemieckiego obozu zagłady, który był świadkiem śmierci setek tysięcy mieszkańców Warszawy jeszcze przed powstaniem. No właśnie, trzeba to powiedzieć. To my jesteśmy na cmentarzu, na największej warszawskiej nekropolii. Tu swoje ostatnie miejsce spoczynku znalazło około 300 000 warszawiaków. W ogóle, jeśli sobie popatrzymy tak jeszcze z szerszej perspektywy, to jest prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, to jest największa nekropolia, na której leży najwięcej obywateli polskich, bo około, czy prawie 900 000 obywateli polskich. To jest cmentarz, największy cmentarz w Polsce. Tak, To jest w ogóle coś niesamowitego, trudno sobie to wyobrazić. Liczbę tych ludzi, bo my widzimy tylko drzewa, ciszę,
przerywaną wiatrem, nie słyszymy ptaków, nie słyszymy żadnych zwierząt, bo jesteśmy rzeczywiście na wielkim polskim cmentarzu. Na cmentarzu, na którym leży spora część dawnej Warszawy, której już nie ma. Ona właśnie jest tutaj. Te prawie 300 tysięcy żydowskich mieszkańców polskiej stolicy, obywateli polskich, zostało tutaj z zimną krwią, w bestialski sposób zamordowanych przez tych, którzy obsługiwali ten obóz zagłady w Treblince, który był miejscem największej kaźni przeprowadzonej w ramach akcji Reinhardt. Pierwszym komendantem obozu był lekarz Infried Eberl, Austriak z pochodzenia, wcześniej związany jak wielu innych uczestników akcji Reinhardt z akcją eutanazyjną. Tam, można powiedzieć, przekraczał pierwszy Rubikon masowego mordowania niewinnych ludzi. No, ale Nabierał praktyki, uczył się, tak? ale nie nauczył się wystarczająco dobrze, bo w pewnym momencie władze niemieckie stwierdziły, że trzeba efektywność machiny zagłady w Treblince poprawić. Tak, no żeby wymordować 900 tysięcy ludzi, trzeba było zamienić komendanta na komendanta Sobiboru Franza Sztangla. Ale wróćmy do ofiar, wróćmy do tych warszawiaków, których prochy tutaj spoczywają. To wszystko zaczyna się podczas tak zwanej wielkiej akcji likwidacyjnej. To jest kolejny eufemizm, którego używają Niemcy. My właściwie powinniśmy mówić o zagładzie warszawskich Żydów, która rozpoczęła się w lipcu 1942 roku. Warszawscy Żydzi, no i nie tylko warszawscy, są już stłoczeni w getcie. No i zapada wtedy decyzja, że mieszkańcy getta zostaną wymordowani tu, właśnie w tym obozie w Treblince. Pierwszy transport z warszawskiego getta dociera do Treblinki 23 lipca 1942 roku. Dzień wcześniej śmiercią samobójczą ginie Adam Czerniaków, szef Judenratu, czyli tej administracji, powiedzmy, żydowskiej w getcie warszawskim, któremu Niemcy kazali wyselekcjonować parę tysięcy jego współrodaków do tego transportu. On wybrał śmierć we własnych, można powiedzieć, czy na własny sposób. Ginie śmiercią samobójczą, ale rzeczywiście od 23 lipca 1942 roku przez kolejne tygodnie te transporty z warszawskimi Żydami przyjeżdżają do Treblinki bezustannie. Tak, bo zwróćmy uwagę na tą technologię śmierci, bo to jest perfidny wymysł niemiecki. Niemcy budują owe Judenraty, no, czyli taką administrację i przekazują im część władzy, no i potem oczekują w pewnym momencie, kiedy zamykane są getta, że ci ludzie będą wskazywali swoich rodaków na śmierć. Dlatego Czerniaków nie chce tego zrobić, nie chce wskazywać, że ty masz iść, a ty będziesz na razie oszczędzony. Irfried Eberl, wspomniany pierwszy komendant Treblinki, no jednak nie okazał się pojętnym uczniem w przedmiocie masowe ludobójstwo, w którym było o wiele więcej lepszych fachowców od niego w strukturach państwa niemieckiego. Tu na inspekcję przyjeżdża Christian Wirth, ten twórca obozu zagłady w Bełżcu i potem koordynator całej tej machiny ludobójczej związanej z obozami zagłady i wyznacza jako następcę Eberla wspomnianego Franza Sztangla, który rzeczywiście podejmuje konkretne działania na rzecz usprawnienia tej machiny ludobójczej. Przede wszystkim zwiększa przepustowość tej maszynerii śmierci, zwiększając liczbę komór gazowych. Tak, bo my mówimy, że tutaj w tym miejscu zginęło prawie 900 tysięcy,
Ale jeszcze bardziej wstrząsającym moim zdaniem jest fakt, że w trakcie likwidacji warszawskiego getta tu w ciągu kilku miesięcy, 3-4 miesięcy zamordowano przeszło 300 000 warszawskich Żydów. To jest ogromna liczba w niezwykle krótkim czasie. Ta wydajność tego przemysłu ludobójczego no, naprawdę jest trudna do wyobrażenia. Jeżeli chodzi o miejsca zagłady związane właśnie z Żydami, no to po pierwsze należy takiemu młodemu człowiekowi uświadomić to, co się stało poprzez pokazanie tego niesamowitego bogactwa życia żydowskiego przed wojną, aby móc zrozumieć, do jakiej katastrofy, do jakiej tragedii, do jakiego horroru doszło, co zostało bezpowrotnie zniszczone, co zostało bezpowrotnie wymordowane. Dopiero na przykład prześledzenie nie tylko transportów z Warszawy, ale z innych miejsc, prawda, z dystryktu warszawskiego, radomskiego, bo naziści z tych głównie regionów centralnej Polski wysyłali, ale chociaż nie tylko, ale zasadniczo z regionów centralnej Polski. Dopiero gdy się prześledzi miejsce właśnie życia tych ludzi przed wojną, potem ten rozwój tego horroru, założenie getta, ta eksterminacja pośrednia, a potem właśnie no, po prostu w sposób absolutnie bestialski, nie liczący się z nikim i z niczym, wpakowanie tych ludzi w wagony bydlęce i wysłanie do obozu zagłady na natychmiastową śmierć, prześledzenie konkretnego środowiska, konkretnych ludzi, konkretnych rodzin. Najlepiej by było oczywiście, żeby to były osoby z tej miejscowości, z którą dany zwiedzający jest związany. No to myślę, że wtedy to zdecydowanie lepiej przemawia do wyobraźni i do świadomości. Mówimy o wielkich liczbach, a za tymi liczbami kryją się No właśnie, straszliwe powiedziałeś rzeczy. warszawiacy, bo ja bym do tego wrócił. Ja sam jestem warszawiakiem. Przypomnijmy, no, Warszawa była częściowo miastem żydowskim. Żydzi stanowili istotny element tożsamości tego miasta. To było przeszło 30% ludności byli to Żydzi i oni częściowo zamieszkiwali no, zwarcie pewne dzielnice, tak zwana, dzisiaj już tej dzielnicy nie ma, to jest tak zwana dzielnica północna, która gdzieś się zaczynała od dzisiejszego centrum i szła w kierunku północnym do Powązek. Ja zresztą tam mieszkałem i w tej części Warszawy się wychowałem, właśnie w tej dzielnicy żydowskiej, ale pamiętam ten czas tam po tych moich współziomkach nie pozostał żaden ślad, bo ta dzielnica po tym, jak getto zostało zlikwidowane, jak warszawscy Żydzi zostali przewiezieni tutaj, została po prostu zrównana z ziemią. Jak widzimy te zdjęcia lotnicze Warszawy, to z okresu okupacji, to widzimy taką no, płaską przestrzeń. Nawet już te zdjęcia Warszawy popowstaniowej, to cały czas dzielnica północna, ta dzielnica żydowska, ona charakteryzuje się tym, że tam jest prawie płasko, tylko stoi jeden, jedyny znak, czyli kościół świętego Augustyna, którego Niemcom nie udało się zniszczyć. Tak, mieszkańcy tej dzielnicy w większości leżą tutaj, tu są pogrzebani, tu spoczywają ich prochy. Warszawiacy, teraz czeka Was miejsce łaźni i dezynfekcji. Tak witano przybywających tutaj właśnie do Treblinki ludzi skazanych na śmierć
bo tak maskowali Niemcy swój zbrodniczy zamiar, takimi uspokajającymi ogłoszeniami. Nie martwcie się, idziecie do łaźni, będziecie inhalować środki dezynfekcyjne, bo potem i tak będziecie pracować na wschodzie. My was tutaj tylko przygotujemy do tej pracy. Jak wiemy, rzeczywistość była zupełnie inna. Ta machina, straszliwa machina śmierci, rzeczywiście usprawniona przez Franza Stangla, pracuje pełną parą, osiąga, no, można powiedzieć, 100% skuteczność latem i wczesną jesienią roku 1942, ale tutaj nie tylko giną Żydzi warszawscy, tutaj także giną Żydzi przywożeni właściwie z całej Europy, no bo i z Czech, ze Słowacji, z krajów bałkańskich, także częściowo z Niemiec, z Francji. Ze Związku Sowieckiego, Ze Związku Sowieckiego. Macedonii. To jest miejsce kaźni, można powiedzieć, Żydów z całej Europy, ale przede wszystkim tu spoczęła, no można powiedzieć, 1/3 Warszawy, jeżeli popatrzymy na populację przedwojennej stolicy. Tak, i ta populacja, ja to mówię jako warszawiak, ta populacja, której już nie ma, a to była bardzo niejednolita, bo my żyjemy w państwie takim homogenicznym politycznie i narodowo. Dzisiejsza Polska w ogóle nie przypomina tego, co było przed wojną, co zostało co było zniszczone przez okupanta niemieckiego, bo różni byli Polacy. Ta Polska była, w tej Polsce było wiele mniejszości narodowych, ale Żydzi, wbrew temu, co by się mogło wydawać, wcale nie była jednolitą społecznością. Oni byli bardzo podzieleni i byli podzieleni pod każdym względem. Pod względem językowym, bo nie mówili Żydzi jednym językiem. Dominował oczywiście jidysz, ale byli tacy, którzy mówili po hebrajsku, ale byli również tacy, którzy się asymilowali i mówili w języku polskim. To była też mozaika różnorodna, mozaika społeczna i mozaika także religijna. To była społeczność, która żyła zamknięta, ale również to była też społeczność, która właśnie przechodziła na drugą stronę, czyli asymilowała się i zaczynała mówić po polsku. Dla Niemców nie było żadnej różnicy. Wszyscy ci ludzie byli dla Niemców elementem, no znowu te straszne eufemizmy, które skrywają niewyobrażalną zbrodnię. Tak, była elementem obcym rasowo i dlatego musieli zostać zamordowani. Komendant Treblinki używał jeszcze innego eufemizmu. Mówił o ładunkach codziennie przywożonych do Treblinki, które on musiał rozładować i nimi się zająć, czyli wymordować dziennie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy nieśli jednak biernie na śmierć, no bo z Treblinką związane jest także wydarzenie, które jest nazywane przez historyków buntem albo ucieczką z tego straszliwego miejsca. Mówimy tutaj o początku sierpnia 1943 roku. No właśnie, bo nasza wiedza o Treblince jest dzięki temu stosunkowo duża, że te kilkadziesiąt osób, którym w trakcie buntu udało się uciec, duża część z nich napisało na temat tego, co się stało, relacje, które były zbierane między innymi przez Emanuela Ringelbluma. No i mamy wiele naprawdę wstrząsających relacji. Ja teraz sobie przypominam tą jedną z najbardziej wstrząsających, właśnie opisującą to, co działo się kilkaset metrów za naszymi plecami, to, co się działo z tymi ciałami ludzi, właśnie co dopiero zagazowanych, a mianowicie relacje Jakuba Krzepickiego. I te straszliwe momenty, kiedy uczestnicy, członkowie tych żydowskich komand wyznaczonych przez Niemców do transportowania ciał zamordowanych osób widzieli nieopodal
na tej ścieżce zwanej przez Niemców szlauchem, prowadzącej bezpośrednio do komór gazowych, swoje żony, dzieci, bliskich, wyrywali się do nich, biegli do nich i byli zabijani na miejscu. Bezmiar tragedii ludzkiej. Właśnie, może na koniec zwróćmy uwagę na to, tu zginęło, my tak to cały czas powtarzamy, 900 000 osób, ale chyba jest mała świadomość tego miejsca, tego, co tu się stało w Treblince. Jesteśmy tutaj w Treblince w normalny, powszedni dzień, jesteśmy tutaj kilka godzin, widzieliśmy kilkanaście chyba osób, bo Holokaust, zagłada również polskich Żydów kojarzy się wszystkim z Oświęcimiem. To nie w Auschwitz, to tu w Treblince zginęła z rąk niemieckich funkcjonariuszy żydowska Warszawa. Tu ginęły setki tysięcy obywateli polskich żydowskiego pochodzenia, tutaj. I dlatego tu to miejsce powinno być dla nas, obywateli Polski, szczególnie ważne, bo tu są nasi obywatele, którzy zginęli podczas II wojny światowej. I tu jest na pewno największy polski cmentarz II wojny światowej.